Walka o Grenlandię. Kto zyska, kto straci w wyścigu po surowce. Witajcie na kanale Wasze Forum Dialogu, na którym dzisiaj pragnę Was zaprosić do fascynującej podróży na Grenlandię, wyspę o ogromnym znaczeniu w dzisiejszym świecie. Jestem niezmiernie zadowolony, że mogę się z Wami podzielić tym tematem i przybliżyć Wam najważniejsze informacje dotyczące Grenlandii. Grenlandia ze swoim potencjałem gospodarczym, międzynarodowym zainteresowaniem i strategicznym znaczeniem stanowi jedno z najciekawszych miejsc na świecie. Dlatego też w trakcie naszej podróży chciałbym poruszyć kilka kluczowych tematów, które pozwolą nam lepiej zrozumieć to unikalne miejsce. Geograficzne i polityczne położenie. Grenlandia, największa wyspa na świecie, leży w północnej części Atlantyku, oddalona o 1500 km od koła podbiegunowego. Jej obszar wynosi imponujące 2 166 086 km², co czyni ją terytorium o olbrzymiej rozciągłości. Mimo że formalnie jest terytorium zależnym od Danii, posiada poszerzoną autonomię, która została wprowadzona w 2009 roku. Ta autonomia umożliwia Grenlandii większą niezależność w podejmowaniu decyzji politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Geograficznie Grenlandia jest unikalna ze względu na swoje lodowe krajobrazy, olbrzymie góry i głębokie fiordy. Wielka Cieśnina Grenlandzka oddziela ją od Ameryki Północnej, a Morze Grenlandzkie od Europy. Lodowce odkrywają znaczną część wyspy, a lądolud Grenlandii to drugi co do wielkości na Ziemi po Antarktydzie. Politycznie Grenlandia jest częścią Królestwa Danii, ale posiada pewną autonomię w zakresie zarządzania swoimi wewnętrznymi sprawami. To oznacza, że Grenlandia ma kontrolę nad swoim systemem prawnym, gospodarką, surowcami naturalnymi, a także prowadzi własną politykę zagraniczną w określonym zakresie. Jednak w kwestiach związanych z obronnością i bezpieczeństwem zewnętrznym Grenlandia wciąż podlega duńskiej jurysdykcji. Dzięki swojemu unikalnemu położeniu geograficznemu i poszerzonej autonomii politycznej Grenlandia ma potencjał do rozwoju jako strategiczne terytorium w regionie Arktyki. To miejsce, gdzie obecnie toczą się intensywne dyskusje dotyczące zmian klimatycznych, eksploatacji surowców naturalnych i nowych szlaków żeglugowych. Wraz ze zmianami w regionie arktycznym rośnie również międzynarodowe zainteresowanie Grenlandią i jej zasobami naturalnymi. Potencjał gospodarczy. Grenlandia posiada imponujący potencjał gospodarczy, wynikający z bogactwa jej zasobów naturalnych i strategicznego położenia w regionie Arktyki. Oto kilka kluczowych aspektów tego potencjału. Surowce naturalne. Grenlandia jest jednym z najbogatszych terytoriów pod względem surowców naturalnych na świecie. Wyspa ma znaczne złoża minerałów, w tym miedzi, cynku, żelaza, niklu, chromu i metali ziem rzadkich. Warto zaznaczyć, że metale ziem rzadkich są niezbędne w produkcji zaawansowanych technologii, takich jak smartfony, turbin wiatrowych czy medyczne urządzenia diagnostyczne. Ropy naftowej i gazu. Podmorskie złoża ropy naftowej i gazu w okolicach Grenlandii są szacowane na ogromne ilości. Szacuje się, że pod lodami Grenlandii znajduje się około 48 miliardów baryłek ropy naftowej, co odpowiada 2/3 potwierdzonych zasobów ropy w Rosji. Dostęp do tych zasobów staje się łatwiejszy z powodu zmian klimatycznych i topnienia lodowców. Energetyka odnawialna. Grenlandia posiada również duży potencjał w zakresie energii odnawialnej. Ze względu na obecność lodowców, lądu lądowego i silnych wiatrów wyspa ma znakomite warunki do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa, wodna i geotermalna. Rozwój energii odnawialnej może przyczynić się do transformacji energetycznej Grenlandii i zmniejszenia jej zależności od paliw kopalnych. Międzynarodowe zainteresowanie Grenlandią. Grenlandia wzbudza rosnące zainteresowanie na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście jej bogactw naturalnych, strategicznego położenia i rosnącego znaczenia regionu Arktyki. Oto kilka kluczowych aspektów międzynarodowego zainteresowania Grenlandią. Geopolityczne znaczenie. Z uwagi na strategiczne położenie Grenlandia staje się istotnym obszarem dla wielu państw, które poszukują zasobów naturalnych, nowych szlaków żeglugowych i wpływów w regionie Arktyki. Rosnące zainteresowanie państw takich jak Chiny, Rosja i USA i kraje europejskie wynikają z perspektyw ekonomicznych, politycznych i strategicznych, które Grenlandia może zapewnić. Eksploracja i wydobycie surowców. Bogactwo zasobów naturalnych Grenlandii, takich jak minerały, ropa naftowa, gaz czy metale ziem rzadkich, przyciąga inwestorów i korporacje z różnych państw. Wielu aktorów międzynarodowych jest zainteresowanych eksploracją i wydobyciem tych surowców, które mają duże znaczenie dla światowego rynku i zaawansowanych technologii. Wpływ Stanów Zjednoczonych na sytuację w Grenlandii. Stany Zjednoczone odgrywają istotną rolę w kontekście Grenlandii, zarówno ze względu na swoje strategiczne interesy w regionie Arktyki, jak i długotrwałą historyczną relację z Grenlandią. Oto kilka aspektów wpływu Stanów Zjednoczonych na sytuację w Grenlandii. Bezpieczeństwo i obronność.
Grenlandia odgrywa istotną rolę w kontekście bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, szczególnie jeśli chodzi o obronę i monitorowanie regionu Arktyki. Ze względu na strategiczne położenie Grenlandii, Stanom Zjednoczonym zależy na utrzymaniu stabilności i kontroli nad tym obszarem. Mogą oni współpracować z Grenlandią w zakresie bezpieczeństwa wojskowej, obecności czy monitoringu. Partnerstwo gospodarcze. Stany Zjednoczone są ważnym partnerem gospodarczym Grenlandii. Wzrastające zainteresowanie surowcami naturalnymi i potencjałem ekonomicznym Grenlandii przyciągają amerykańskie inwestycje i przedsiębiorstwa. Przykładem może być obecność amerykańskich firm w sektorze wydobywczym i eksploatacji zasobów naturalnych Grenlandii. Dyplomacja i negocjacje międzynarodowe. W przypadku Grenlandii, która jest terytorium zależnym Danii, Stany Zjednoczone prowadzą negocjacje i dialog z obydwoma stronami. Wspierają wysiłki Grenlandii na rzecz poszerzenia autonomii i rozwijania relacji międzynarodowych. Przykładem może być aktywność dyplomatyczna w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych instytucji międzynarodowych. Wpływ Stanów Zjednoczonych na Grenlandię wynika z ich szeroko zakrojonych interesów geopolitycznych, strategicznych i gospodarczych w regionie Arktyki. Właściwe zarządzanie tym wpływem, równoważenie interesów i współpraca między Grenlandią a Stanami Zjednoczonymi stanowią kluczowe elementy dla długoterminowego rozwoju i stabilności Grenlandii. Uran i rola Chin w Grenlandii. Zasoby uranu. Grenlandia posiada znaczne zasoby uranu, które mogą mieć strategiczne znaczenie dla rozwoju energetycznego i przemysłowego wyspy. Wydobycie i wykorzystanie uranu wiąże się jednak z pewnymi wyzwaniami i kontrowersjami, zarówno pod względem bezpieczeństwa jądrowego, jak i kwestii międzynarodowych. Chiny a zapotrzebowanie na uran. Chiny są jednym z największych producentów energii jądrowej na świecie i mają duże zapotrzebowanie na uran. Z uwagi na swoje rosnące potrzeby energetyczne, Chiny poszukują dostawców surowców, w tym uranu, na rynku międzynarodowym. Grenlandia, jako posiadacz znaczących zasobów uranu, może stanowić atrakcyjnego partnera dla Chin w zakresie zapotrzebowania surowcowego. Kontrowersje i ryzyko, jednak związane z tym partnerstwo i handel uranem wiąże się również z pewnymi kontrowersjami i ryzykiem. Wydobycie uranu wiąże się z poważnymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem jądrowym, zarządzaniem odpadami i potencjalnym wykorzystaniem tego surowca w celach militarnych. Grenlandia musi więc odpowiednio zarządzać tymi zagadnieniami i zagwarantować, że wydobycie i wykorzystanie uranu odbywa się w sposób bezpieczny i zgodnie z międzynarodowymi standardami. Wpływ Chin. Zacieśnienie relacji pomiędzy Chinami a Grenlandią w kontekście uranu może prowadzić do większego wpływu Chin na gospodarkę i politykę Grenlandii. Warto podkreślić, że Chiny mają silną pozycję na rynku uranu i kontrolują większość jego produkcji. W związku z tym istnieje obawa, że Grenlandia mogłaby stać się zależna od Chin pod względem wydobycia i handlu uranem, co może mieć długoterminowe konsekwencje dla politycznej i gospodarczej niezależności wyspy. W kontekście uranu i roli Chin w Grenlandii istnieje wiele aspektów do rozważenia. Grenlandia musi znaleźć równowagę między wykorzystaniem swoich zasobów uranu do rozwoju gospodarczego, a kontrolą nad ich eksploatacją i wpływem Chin. Bezpieczeństwo jądrowe, ochrona środowiska i strategiczne interesy Grenlandii są kluczowe w podejmowaniu decyzji dotyczących wydobycia i wykorzystywania uranu. Dziękujemy, że byliście z nami. Nie zapomnijcie subskrybować nasz kanał i lajkować nasze filmy. Hej!